Witam serdecznie z kraju, który ma największy odsetek zabójstw, gwałtów i rabunków na półkuli zachodniej. Zapraszam zatem na krótką wycieczkę po ojczyźnie Boba Marleya, czyli Jamajce. Welcome to Jamaica, the land of wood and water, paradise in the sun. I'm gonna enjoy the cannot lose. Yeah. Right, give me $30. No. Alright, give me 20. How much do you got? I'm 15. How much do you got? I'm giving a cheap price. Give me $10. Sorry, fine. Przyszedł do mnie przed chwilą jeden Jamajczyk i powiedział, że właśnie bardzo dobrze, że pije sobie tutaj to piwo, bo w niebie piwa nie mają, więc trzeba pić na ziemi. To jest bardzo dobre motto, podoba mi się. Ciężko jest tutaj siąść gdziekolwiek, bo bardzo męczą. No, każdy próbuje wyszarpać te dolary. No, są i żebracy, sprzedawcy wszystkiego i naganiacze do różnych tam restauracji i tak dalej. Grubo ponad 90% mieszkańców to czarnoskórzy. Anglicy jeszcze przed wiekami praktycznie wytępili całkowicie ludność rdzenną Jamajki, bo tutaj oni tu przecież nie żyli od zawsze, tylko po prostu jako, że rdzenna ludność nie nadawała się do pracy, bo byli zbyt wątłej postury i też buntowali się przeciwko takiemu zniewoleniu, więc zostali praktycznie całkowicie wytępieni. No a dzisiejsi mieszkańcy zostali zaimportowani z Afryki. I to głównie tutaj z tej zachodniej, właśnie z Senegalu i okolic. I potomkowie właśnie dawnych niewolników dziś zasiedlają tą wyspę. Tutaj widać, że katolicyzm jest dość mocno obecny, bo jest mnóstwo jakichś nawet napisów na tych murach chwalących Boga. No i ilość kościołów też mówi sama za siebie. Tutaj są stragany z trzciną cukrową, można napić się świeżego soku. I są też kokosy, jakieś owoce lokalne. Tutaj naprawdę mają dobry klimat, już taki typowo subtropikalny, więc wszystko im tutaj rośnie. Można wszystko uprawiać i mają dostęp właśnie do świeżych owoców przez cały rok. Znajduje się tutaj też taka kopuła. Jest to stary piec do wypalania szkła i ceramiki. Jest to najstarszy zachowany taki industrialny budynek w mieście. Na starych budynkach można znaleźć jeszcze tabliczki z czasów właśnie, kiedy Jamajka należała do Wielkiej Brytanii. Tutaj było Billboard Street. Tu ciągle dzieje się coś ciekawego, no nie wiadomo na czym oko zawiesić. Nie ma takiej nudy jednak jak na tych Bahamach. Moje wyobrażenie o Jamajce było troszkę inne, ale tutaj wszyscy spożywają alkohol, spożywają różne substancje i białe i zielone, imprezują, wszędzie gra głośna muzyka, no i mają tutaj ewidentnie nieodpartą chęć rozmnażania się między sobą, jak leci i jak popadnie. No i jedna wielka fiesta. No Domino, tak wygląda Jamajka. Come on, dancers, let's take it away. Showtime, everybody! Red tables to the bill. Come on, let's go now. No i mnóstwo tych tutaj straganów z pamiątkami. Pewnie produkcji chińskiej w większości, bo tu widać, że są biznesy chińskie. Ale widać, że DJ-e to tutaj swoje chłopy. 2 godziny temu gościu dopiero rozkładał sprzęt, a już kończy butelkę litrowego rumu. I to mi się podoba. To jest prawdziwe, profesjonalne podejście do tej profesji. You wanna do the jump? No yeah, I don't smoke. Put another dollar on this, man. Aha. Tutaj są naprawdę najlepsze pamiątki na świecie, jakie kiedykolwiek widziałem. Wszystko jest kolorowe i nawet pomijając już tą całą chińszczyznę, to jest tutaj mnóstwo jakiegoś fajnego takiego drewnianego rękodzieła. Figurki Boba Marleya, figurki Rastamanów palących jointy.
różne maski, jakieś flamingi, papugi, naprawdę coś pięknego. Szkoda, że nie mogę sobie kupić nic tutaj więcej, no bo później nie wsadzę tego do plecaka. Odpływamy już z Jamajki. Został tam w tyle jeszcze statek Disneya. Fajna, krótka przygoda. Oczywiście nie jest to może prawdziwa Jamajka, ale można było troszeczkę zakosztować tego tutejszego życia. No i na pewno jest szalone. Myślę, że warto by było przyjechać na tą wyspę co najmniej na tydzień. I na pewno by się tutaj człowiek nie nudził i powstałyby z tego piękne filmy, bo to, co oni tutaj wyczyniają, to się w głowie nie mieści. I to już mogłem zobaczyć przez te kilka godzin w tym starym nadmorskim miasteczku. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu. Możesz teraz podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! Ale zanim przejdziesz do oglądania dalszej części tego materiału, zapraszam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę dla zasięgu. A jeśli jednak po obejrzeniu tego materiału stwierdzisz, że jest on dla Ciebie pomocny lub po prostu się spodobał, możesz zostawić mi wirtualną kawę lub zostać patronem kanału na dłużej. Na kolejnym etapie rejsu nasz statek dociera do Falmouth, czyli najlepiej zachowanego historycznego miasta na wyspie. A jeżeli jeszcze nie masz za sobą obejrzenia filmu z rejsu po Karaibach, to musisz to koniecznie nadrobić i to jak najszybciej. Jamajka odzyskała niepodległość w 1962 roku. Do dziś jednak pozostaje monarchią konstytucyjną, a głową państwa jest król brytyjski. Walutą jest dolar jamański i poza samym portem miejscowi niechętnie przyjmują dolary amerykańskie. To stąd pochodzą słynni muzycy Bob Marley i Sean Paul i muzyczną duszę czuć we wszystkich mieszkańcach na każdym kroku. Według szacunków Jamajka może się pochwalić największą liczbą barów rumowych przypadających na kilometr kwadratowy na całym świecie. Statystycznie turyści są tam bardziej narażeni na zatrucie się rumem niż na rabunek, o który też nie jest trudno. Kraj ten był również pierwszym eksporterem rumu przed erą piratów, a sam trunek jest stosowany w różnych obszarach jamańskiego życia. Na przykład kuchni, czy nawet do celów pierwszej pomocy. Ratowanie życia rumem? Czemu nie? Jamajczycy wiedzą co dobre. Fascynację rumem widać na każdym kroku, po zataczających się wszędzie lokalsach. Nawet gdy obserwowałem miejscowego DJ-a, to zauważyłem, że wypija on co najmniej litrę rumu na godzinę pracy. Wreszcie więc znalazłem miejsce na świecie, gdzie miejscowi mogą zasiadać do stołu na równi z Polakami. Ach, szkoda tylko, że na zwiedzenie Jamajki mam tak mało czasu. Dzisiaj statek przybił do Jamajki, czyli trzeciej co do wielkości karaibskiej wyspy. Ta słynie oczywiście z licznych morderstw, gwałtów i rabunków, czyli coś dla mnie. Tak więc zapuszczę się zaraz gdzieś tam w głąb, dalej od tej strefy turystycznej, która tutaj ocieka komerchą i została zbudowana pod żonnych przygód Amerykanów. Na pozwiedzanie ojczyzny Boba Marleya mam niestety tylko jeden dzień, ale co nieco może uda się tutaj zobaczyć i Wam pokazać. Niestety wieje dzisiaj bardzo silny wiatr, jest 7 w skali Beauforta. Tutaj mało mnie nie przewróci, aż wyrywa mi kamerę z rąk. No ale już wychodzi słońce, może będzie troszeczkę lepiej po południu. Po zejściu ze statku oczywiście jest takie komercyjne miasteczko, mnóstwo straganów, ale tu już widzę, że pamiątki są bardzo fajne. Oprócz tej chińszczyzny jest dużo rękodzieła. Oni tutaj coś robią, coś rzeźbią w drewnie. Fajnie, bo miejscowi mają pracę, a my możemy kupić naprawdę jakieś oryginalne rzeczy, pamiątki. A jest tego naprawdę sporo i gdyby nie ograniczał mnie bagaż, to już widzę, że kupiłbym sobie tutaj kilka rzeczy, które zabrałbym stąd do Polski. Więc wybudowano tutaj takie miasteczko turystyczne, coś na wzór starego kolonialnego angielskiego miasta. Ale to widać, że to wszystko jest nowe, postawione gdzieś niedawno właśnie pod te statki wycieczkowe, ale ogólnie ta miejscowość jest ponoć jedną z najlepiej zachowanych historycznych miejscowości na Karaibach.
więc zaraz wyjdę z tej strefy turystycznej i zobaczymy, czy faktycznie już z dachu statku widziałem, że jest dużo starych budynków tutaj na mieście, bardzo fajny klimat, więc nie mogę się doczekać, kiedy się zapuszczę zaraz w te dzikie uliczki. Jamajka jest największą angielskojęzyczną wyspą na Karaibach i podobnie jak Bahamy należy nadal do wspólnoty Commonwealthu, czyli jest podległa królowi brytyjskiemu. Niepodległość od Wielkiej Brytanii uzyskała dopiero w 1962 roku. Stąd wszyscy mieszkańcy mówią tutaj bardzo dobrze po angielsku, ruch jest lewostronny, ale jeżeli chodzi o język, to używają tutaj miejscowego slangu. Niby jest to angielski, ale ciężko ich zrozumieć, nawet jeżeli perfekcyjnie znamy ten język. U wyjścia z portu stoją riksze rowerowe, więc jak komuś nie chce się chodzić po mieście, to można sobie tutaj wynająć takiego riksiarza i obwiezie nas po okolicy za kilkanaście czy tam kilkadziesiąt dolarów. Po wyjściu z portu, no już jest tutaj inny świat. Faktycznie czuć taki karaibski, jamajski klimat. To niekomercyjne Bahamy. Jest mnóstwo policji tutaj z bronią, tak więc widać, że próbują tu zadbać o bezpieczeństwo turysty. No i tutaj już jest... No wchodzimy do innego świata, wystarczyło przejść 100 metrów. Nie ma już tych pięknie odnowionych budynków. Pomimo, że widać, że i tak to miasteczko jest ogarnięte. Jest dużo straganów pod turystę. Tak, standard życia jest tutaj dużo niższy niż na Bahamach. Ale podziwiam tak ich fryzury tutaj dookoła, bo co kolejny gościu, który wyłazi gdzieś z uliczki, to naprawdę ma coraz lepsze dredy na głowie. Stare targowisko miejskie. No jest tutaj mnóstwo budynków starych, widzę, i angielskich. Tutaj Albert George Market z 1894 roku. A co ciekawe, są tutaj gwiazdy Dawida, czyli wiadomo, kto założył tutaj ten market, to targowisko, które dziś jest niestety nieczynne. Tutaj ciągle ktoś podchodzi i coś oferuje, a to zrobi nam zdjęcie, a to będzie oprowadzał, a to zawiezie gdzieś. No widać, że ludzie próbują łapać każdego dolara. I z tego, co widać tutaj na starych zdjęciach, to miasto jeszcze za czasów panowania Anglików, no to było naprawdę idealne, wzorowe, czyściutkie. No a tutaj jak zaprowadzili swoje rządy, tak troszkę się zmieniło. Jak wyglądają rzeki na Jamajce? A no znajdziemy tu wszystko, widzę, i rower, i jakieś worki. No i po tutaj jednej z tych rzek właśnie sprzedawali wycieczki na statku na rafting. Gratuluję pomysłowości. Ale być może tam w górach, gdzie nie mieszkają ludzie, to jest jeszcze czysta. Oni tutaj, widzę, lubią bardzo głośną muzykę. Wszędzie jest jakiś głośnik. Muza po prostu dudni na cały regulator. Co kto ma? Tutaj już widzę, że kierowcy tak na pieszych zbytnio nie uważają. Bardziej trzeba uważać na nich. No i idziemy na lokalny market. Zobaczymy, co tutaj można kupić. Co oni tu sprzedają. Uwielbiam właśnie takie miejsca. No i wszędzie tutaj czuć oczywiście zielone zioło. Czyli legendy nie kłamią. Nie widzę na razie, żeby gdzieś to jawnie sprzedawano, ale można kupić sobie, widzę, tu i alkohol. Tutaj wszystko jest oryginalne. Można się ubrać po prostu za grosze, buty, koszulki, gacie. Mają wszystko, nie? Made in China, very oryginalnie, jak tu wszyscy zachwalają. No tylko nie przyjmują amerykańskich dolarów, więc trzeba sobie wymienić na ich walutę gdzieś. Wielu sprzedawców tutaj ewidentnie jest pod wpływem alkoholu albo marihuany. Niektórzy ledwo stoją na nogach, no ale to mi się podoba, to jest pełen luz, nie? Podchodzą, widać, poważnie tutaj do swojej pracy. No i przede wszystkim widać, że są zadowoleni, nie? Jak sobie tak porównam tych sprzedawców na polskich targowiskach, jakie oni mają miny, że stoją tam za karę. Tutaj, kurde, królowie życia wszyscy, nie? Każdy zaprasza do swego sklepu, kurde, tutaj naprawdę można sobie zrobić zakupy. No i sprzedają tu rum, sprzedają różne alkohole, paski do spodni, mamy wszelkie marki światowe, okulary,
Że jakiś specyfik na gardło. Nieźle, nieźle. Na prostatę. Wszystko to kupimy na targowisku. Także lekarz sprzedaje normalnie na ulicy z samochodu specyfiki na wszelakie choroby. Nawet ma tutaj nagrany utwór reggae, który zaprasza wszystkich z okolicy. Coś tam tylko zrozumiałem, Al Medicina, czyli wszystkie specyfiki na wszelakie choroby kupisz właśnie u tego lekarza. No i lekarz w fartuchu sobie sprzedaje takie rzeczy, nie? W plastikowych butelkach. No super, nie musimy chodzić po aptekach, mieć recepty na prostatę, na astmę. Wszystkie leki tutaj kupimy prosto z ulicy. No i okazało się, że tą galerię handlową, hipermarket, wybudowali Chińczycy. Pracują tutaj oczywiście afroinżynierowie miejscowi, a menadżerem jest Chinka. Wygląda jamański supermarket, w odróżnieniu od tych straganów przy ulicy. Tak, tutaj jest całkiem normalny sklep i ceny są oczywiście w dolarach jamańskich. $100 to jest jakieś 2,60 zł, czyli za niecałe 3 zł możemy sobie kupić lokalny napój Biga. I są tu różne smaki, imbirowy, ananasowy, pomarańczowy, owocowy, winogronowy, naprawdę fajne rzeczy do spróbowania. Warto też spróbować ich lokalnych sosów, coś czego w Polsce w ogóle nie ma, napoje imbirowe. To jest naprawdę super, tutaj na całych Karaibach wszędzie są takie imbirowe piwa, to jest bezalkoholowe. Widać, że na Jamajce jest nawet kilka firm, które to produkuje. Jamajka słynie z sosów, kilka takich lokalnych smaków. Są one bardzo dobre. Można sobie kupić kilka na spróbowanie i zamiast kupować te zestawy prezentowe tam w budach z pamiątkami, tak lepiej przyjść właśnie do marketu i kupić sobie prosto z półki dużo taniej. No i jak chciałem zapłacić tutaj kartą w markecie, to sprawdzali mi paszport, czy nazwisko zgadza się z nazwiskiem na karcie. Jakby się nie zgadzało, to bym chyba nie zapłacił. Czyli muszą tutaj często kraść po prostu karty, ogólnie rabować turystów, skoro są takie środki ostrożności. Oryginalne jamańskie piwo imbirowe. To jest ten smak. I zakupiłem jeszcze rum kokosowy. 7%, nie 9%, 250. Kosztowało to tam chyba 4 zł. Zaraz będziemy próbować. Tutaj widać wszystkie okna, jakieś witryny sklepowe są zakratowane, czyli z tymi rabunkami. To musi być prawda. Visit the local store. This is Jamaica no problem right over here. Jamaica no problem. Tutaj też jest sporo takich starych poangielskich willi. Część już jest zawalona. No i widać, że mieszkańcy miejscowi też jakieś tutaj stragany sobie rozstawiają, no bo wiedzą, że część turystów z tych statków jednak wyjdzie gdzieś dalej, bo się nie będą bać. No i takie fajne właśnie bary. A oto najstarszy kościół na wyspie, oczywiście kościół baptystów. I tutaj po Anglikach, oprócz tych willi zabytkowych, zostało sporo kościołów. Tutaj jak widać zrobiono taki odpust pod samym kościołem. No niby są to katolicy, ale to jak Jezus przegonił kupców spod kościoła, to chyba zapomnieli tej historii, bo gęsto tutaj sprzedają. W samym wejściu nawet i na schodach już możemy sobie kupić różnego rodzaju gadżety. Kościół został zbudowany w 1769 roku i nadal są tutaj odprawiane nabożeństwa w obrządku anglikańskim. Czyli chyba można tutaj zobaczyć śpiewający chór gospel, sądząc po mikrofonach. Fajnie by było na taką mszę właśnie przybyć. Tak wygląda kościół afroinżynierów. Tutaj beczki, na których sobie grają, jak na bębnach. Na chórze panuje naprawdę piękny porządek. Jest to bardzo stary, zabytkowy kościół. Jakby odbyła się tu jakaś konkretna impreza. W
sumie kto ich tam wie, co ci afroinżynierowie tutaj wyczyniali. No ale widać ewidentnie, że o porządek to oni dbać nie lubią, nawet w kościele, do którego uczęszczają na nabożeństwa. Dookoła kościoła rozciąga się cmentarz. Widać, że pochowani są tutaj chyba sami Anglicy. No jest on w stanie opłakanym. Na niektórych grobach widać, że stoją sobie kozy, wylegują się, tu się też pasą wszędzie dookoła. No jest to taki dość nędzny obraz. Nawet tutaj sprzedają jakieś gadżety pomiędzy tym wszystkim, rozkładają sobie stragany. No ale dużo jest takich bardzo starych, widać zabytkowych grobów. Tutaj XIX-XVIII wiek nawet. A tutaj mamy jamańską szkołę. To jest chyba autobus, taki wózek dowożący tutaj dzieci. Nie, chyba tu przywieźli zaopatrzenie właśnie do szkoły tym wózkiem. A tak wygląda jakaś tutaj szkoła dla maluchów. Czy to jest może przedszkole? Mają plac zabaw, tam się uczą. Okna z jakichś kartonów. Pewnie trwa teraz lekcja, bo w środku jest głośno, ale tutaj dzieci na zewnątrz nie widać. Oczywiście i na tej wyspie znajdziemy cmentarz narodu spod niebieskiej gwiazdy Dawida. I jak tutaj głosi inskrypcja, wiele biznesów w tym mieście nadal jest prowadzonych przez tą nację. Oni się tutaj osiedlili. No w sumie szczerze powiem, że nie trafiłem jeszcze na miejsce na ziemi, gdzie nie mieli swojej osady. Bardzo ciekawe. No, zawsze gdzie się nie spodziewam, tam natrafiam na osadnictwo właśnie tego narodu. Tutaj wszystkie domy wyglądają właśnie w ten sposób. Nawet ganki są zakratowane. Chyba tutaj nic nie można zostawić, bo wszystko po prostu ginie. I tak po kolei, każde jedno okno. Każdy dom też jest to kamerowany. Nawet te, które wyglądają na dość biedne, to widać, że wszędzie jest mnóstwo kamer. Opłaca się raczej w to inwestować. Jeżeli oglądacie teraz ten materiał, to znaczy, że nie ukradli mi kamery, więc może za dnia nie jest tutaj tak źle. Dzisiaj jamańskie plaże nie prezentują się zbyt okazale. No nie ma słońca, wszystko jest za chmurą. Jest bardzo duża fala, także tutaj morze powyrzucało różne glony i jakieś błoto na brzeg. A tak wygląda szpital jamański. Dość mizerny ten budynek, no ale i tak dobrze, że jest cokolwiek. Komisariat miejscowej milicji. I to chyba jest jeden z bardziej okazałych budynków w mieście. No, oni tu pewnie roboty mają. Jak to tyle jest tych rabunków, gwałtów. Jest tutaj od groma kościołów różnych wyznań katolickich, a to jest akurat rzymskokatolicki kościół. Taki dość ciekawy projekt okrągły. I mamy kolejny kościół, tym razem kościół Zjednoczonych Jamajki i Kajmanów. I mamy kolejny kościół, tym razem Armii Zbawienia. Armia Zbawienia organizuje zbiórki różnych rzeczy, po prostu żywności, jakichś tam artykułów gospodarstwa domowego i później prowadzą takie sklepy z używanymi rzeczami i dochód z tych sklepów niby jest przeznaczany na cele charytatywne. I właśnie w zasadzie we wszystkich krajach anglosaskich możemy takie miejsca spotkać. I znajduje się tutaj również meczet. Nie wiem skąd też, no ale też tutaj się wzięli islamiści. No. Tutaj mamy stary budynek apteki. No na pewno jeszcze tutaj zaopatrywali się Anglicy i to przez, myślę, że grubo ponad 100 lat, a dzisiaj urzędują tu Jamajczycy. Tutaj znajduje się ciekawy, kolorowy domek. Należał do Elizabeth Somerville i była to pierwsza kolorowa kobieta na Karaibach, która po emancypacji
kupiła sobie posiadłość, bo wiadomo, że wtedy Afroamerykanie, jak to dziś mówimy, należeli do kogoś, bo byli niewolnikami tutaj na plantacjach, czy to trzciny cukrowej, czy jakichś przypraw i niektórzy dzięki swojej tam ofiarnej pracy albo decyzji właściciela zyskiwali wolność, no ale wolność nie oznaczała, że mieli pieniądze, żeby kupić sobie na przykład własną posiadłość, więc de facto i tak musieli dalej robić na kogoś, a właśnie ta pierwsza kobieta pokazała, że można i dokonała tego, kupiła sobie domek, który po dziś dzień stoi. Można sobie tylko wyobrazić, jakie byłoby tutaj dziadostwo, gdyby nie turyści, którzy tutaj przyjeżdżają, no bo jednak dzięki temu tysiące ludzi mają pracę, a tak po prostu byłoby kiepsko. Myślę, że gdyby się zapuścić właśnie w jakieś tutaj odleglejsze rejony w głąb wyspy, to dopiero zobaczylibyśmy, jak oni tutaj naprawdę żyją, bo jednak to miasto nadmorskie, portowe i tak uchodzi tutaj za bogate miejsce, jeżeli chodzi o Jamajkę. Że są tutaj zakazy palenia i na zakazach palenia jest zwykły papieros i do tego joint, żeby było wiadomo, że nie można palić tych dwóch rzeczy. I kolejny kościół, kościół Chrystusa. Tak więc widać, że tutaj każdy pastor ma stado swoich owieczek, które równo strzyże na pieniądze. Widać, że mają tutaj mnóstwo imprez muzycznych. Jakiś tam doktor gra, tutaj Malibu, tutaj jakieś laski, także naprawdę sporo. A tutaj proszę, zaginął jakiś gościu, więc też się zaginięcia zdarzają. W porcie znajduje się budynek Starego Sądu z 1817 roku. Był on zniszczony na początku XX wieku, może przez huragan i nadal chyba pełni właśnie rolę sądu po dziś dzień. Właśnie został odbudowany w 1926, ale tam już jest bramka, strażnicy, więc nie dalej się wejść nie da. I okazuje się, że swoje piętno tutaj odcisnęli Chińczycy i to od dawna. Tutaj jest tablica poświęcona historii jakiejś chińskiej rodziny, cały XX wiek. No i pobudowali oni tutaj sporo budynków w centrum przy głównym placu. Na tym skwerku, gdzie znajduje się krzyż, jest oczywiście mnóstwo świeci, butelek po piwie. Ten krzyż poświęcony jest bohaterom, którzy zginęli w obu wojnach światowych. No tutaj też oczywiście na I i II wojnie światowej walczyli Jamajczycy w armii brytyjskiej, no bo byli poddanymi króla. Litr paliwa kosztuje tutaj około 5 zł. No oni w sumie nie mają swoich tutaj zasobów ropy, więc muszą sprowadzać. Chyba drogo jest to jak na ich kraj niewielki i biedny. No dobra, to czas sprawdzić, jak wygląda oryginalny jamajski bar. Wchodzimy do środka. Hello. How much beer? W barach tutaj chcą oczywiście od turystów tylko pieniędzy w dolarach, więc zamiast płacić $10 za małe piwo w barze, który wygląda jak publiczna toaleta, kupiłem sobie piwo za $1,5 w miejscowym sklepie, dokładnie to samo i wypiję sobie dokładnie w takim samym praktycznie otoczeniu. Można tu sobie spożywać alkohol normalnie, legalnie na ulicy, tylko jest ciężko, bo tutaj akurat na tym rynku ciągle ktoś przyłazi i oferuje jakieś usługi, a to przewodnickie, a to taksówka, a to chce prowadzić do swojej knajpy, do swojego sklepu, a to sprzedawać różnego rodzaju substancje zakazane i proszki białe, i zioła zielone, no tu wszystko mają. Jeżeli wyobrażacie sobie Jamajkę, tak jak ja sobie wyobrażałem, że jest to kolorowa wyspa, pełno rastamanów, palących sobie radośnie tutaj różne zioła medyczne, to tak nie jest. Jest to widać bardzo biedna wyspa. Ludzie tutaj są mocno zdesperowani, niektórzy są dość mocno powykręcani przez różne używki i faktycznie jest chyba tutaj niebezpiecznie i to widać już na pierwszy rzut oka. Podróżowanie po tej wyspie na własną rękę myślę, że wiąże się z dość sporym ryzykiem. No ciężko mi to ocenić po jednym dniu tutaj. Dobrze, że zobaczyłem to z tej perspektywy i wy to też możecie zobaczyć, bo obawiam się, że gdybym tutaj posiedział z 2 tygodnie, jak to zwykle się czyni w jakimś kraju, to mogłoby to się źle skończyć. Ile tutaj w porcie jest dużo policji, no i można powiedzieć, oni czują jakiegoś takiego bata nad sobą. No pilnują się, żeby tutaj nic turyście też nie zrobić, no w sumie gdyby też zrobili, to jednak poszłaby zła fama i może ludzie nie chcieliby tutaj schodzić w ogóle na ląd. Tutaj są wszędzie nawiązania do jakichś tam też rzeczy erotycznych w tych ich gadżetach, pamiątkach. Uznają się chyba za jakichś bogów seksu. No o ile wiem, że Europejki gustują w takich afroinżynierach,
Tak, no ja się nie będę wypowiadał jako facet, ale no dla mnie oni nie wyglądają zbyt ciekawie. Także już ci tacy afrykańscy, którzy przybywają do nas na pontonach, no wyglądają dużo lepiej niż ci, którzy krążą sobie tutaj. Alright?